Lekcja 1. Poranne nawyki. Zauważyłam, że włączenie tych nawyków do mojej porannej rutyny bardzo pomaga. Naprawdę? O jakich nawykach mówisz? Proste rzeczy, takie jak rozciąganie, medytacja, a nawet zdrowe śniadania. Brzmią pożytecznie. Zdecydowanie pomagają w nastawieniu pozytywnego tonu na resztę dnia. Dokładnie. Po dobrej porannej rutynie czuję się bardziej produktywny i skupiony. Powinnam tego spróbować. Czasem poranki potrafią być bardzo pośpieszne. Tak, poświęcenie nawet 10 minut dla siebie może zrobić różnicę. Podoba mi się pomysł spokojnego rozpoczęcia dnia. Zaangażujmy się oboje w poprawę naszych poranków. Lekcja 2. Biegi zaopatrzenia. Tak, wróćmy, gdy będziemy potrzebować więcej zapasów. Zdecydowanie. To świetne miejsce na najróżniejsze niezbędne rzeczy. Podoba mi się organizacja sklepu. Bardzo ułatwia zakupy. Zgadzam się. Poza tym zawsze mają na stanie wszystko, czego potrzebujemy. Miło jest mieć niezawodne miejsce, w którym można bezproblemowo zaopatrzyć się w materiały eksploatacyjne. Tak, a personel jest naprawdę pomocny, co robi różnicę. Doceniam dobrą obsługę klienta, poprawia to wrażenia z zakupów. Absolutnie. Pamiętajmy o tym miejscu podczas przyszłych wycieczek. Dodaję to do mojej listy miejsc, do których warto się udać. Lekcja 3. Opcje płatności. Czy w tym sklepie mogę zapłacić kartą kredytową? Oczywiście. Akceptują wszystkie główne karty, więc wszystko powinno być w porządku. Wspaniale jest to wiedzieć. To znacznie ułatwia zakupy. Absolutnie. Wolę używać karty dla wygody. Tak samo tutaj. Oszczędza mi to noszenia gotówki. Ponadto łatwiej jest śledzić swoje wydatki, gdy korzystasz z karty. Dokładnie. Zawsze czuję się wtedy lepiej zorganizowana. Zdobądźmy nasze przedmioty i sprawdźmy. Brzmi dobrze. Jestem gotowy do pracy. Lekcja 4. Plany na weekend. To brzmi zabawnie. Jakich ubrań szukasz na ten weekend? Mam nadzieję znaleźć coś swobodnego, a jednocześnie stylowego na nasze wyjście. To świetny pomysł. Komfort jest kluczem, szczególnie w przypadku pełnego wrażeń dnia. Tak, i chcę mieć pewność, cokolwiek wybiorę. Całkowicie rozumiem. Znalezienie odpowiedniego stroju może naprawdę poprawić nastrój. Dokładnie. Prawdopodobnie będę szukać jasnych kolorów, aby uzyskać wesołą atmosferę. To brzmi idealnie na weekend. Chodźmy razem na zakupy. Bardzo mi się to podoba. Miło będzie poznać opinie podczas prób. W takim razie spędźmy ten dzień miło. Lekcja 5. Pyszne kary. Tak, w naszym menu mamy smaczne warzywne kary. To brzmi niesamowicie. Uwielbiam aromatyczne kary. Czy mogę dostosować poziom przyprawy do własnych upodobań? Oczywiście. Możesz wybrać, jak chcesz, łagodny lub ostry. To świetnie. Lubię lekkiego kopa, ale nie za dużo ciepła.
Doskonały. Miło jest mieć wybór, jeśli chodzi o przyprawy. Doceniam elastyczność, sprawia, że spożywanie posiłków staje się przyjemniejsze. Absolutnie. Zamówmy i cieszmy się razem pysznym posiłkiem. Nie mogę się doczekać, żeby zagłębić się w szczegóły. Lekcja 6. Materiały plastyczne. Absolutnie. Chciałem kupić nowe farby, pędzle i płótna. To ekscytujące. Jakie projekty masz na myśli? Myślę o odkryciu nowych technik i stylów. To brzmi jak ciekawe wyzwanie. Chętnie zobaczę, co tworzysz. Dzięki! Myślę, że świeże zapasy zainspirują mnie do dalszych eksperymentów. To niesamowite, jak nowe materiały mogą na nowo pobudzić kreatywność. Tak, i nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy nad moim kolejnym arcydziełem. Wybierzmy się w ten weekend do sklepu ze sztuką. Świetny pomysł! Nie mogę się doczekać, aż wybiorę wszystko, czego potrzebuję. Lekcja 7. Przegląd i korekty. Na koniec omówmy możliwość przeglądu i modyfikacji naszego projektu. To brzmi niezwykle. Regularne przeglądy mogą pomóc nam utrzymać się na właściwej drodze. Dokładnie. Ważne jest, aby oceniać nasze postępy i wprowadzać niezbędne zmiany. Zgadzam się. Korekty mogą prowadzić do lepszych wyników w dłuższej perspektywie. Zatem na jakich konkretnych obszarach Twoim zdaniem powinniśmy się skupić? Uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy przyjrzeć się naszym harmonogramom i alokacji zasobów. To ma sens! Zapewnienie wystarczających zasobów ma kluczowe znaczenie. Tak, powinniśmy również zebrać opinie od zespołu, aby zidentyfikować wszelkie wyzwania. Świetny pomysł! Ich spostrzeżenia mogą dostarczyć cennych perspektyw. Lekcja 8. Pokonywanie strachu. Nie bój się popełniać błędów, są częścią uczenia się. Doceniam tę radę, ale boję się, że ludzie będą się ze mnie śmiać. Rozumiem tę obawę, ale każdy w pewnym momencie popełnia błędy. Prawda. Myślę, że to naturalne, że denerwujesz się popełnianiem błędów. Dokładnie. Ważne jest, w jaki sposób uczymy się i rozwijamy na podstawie tych doświadczeń. Masz rację. Powinienem skupić się na lekcjach, a nie na strachu przed oceną. Tak, akceptowanie błędów może z czasem prowadzić do większej pewności siebie. Postaram się o tym pamiętać, gdy następnym razem poczuję się zaniepokojony. To jest duch. Pamiętaj, że to wszystko jest częścią podróży. Lekcja 9. Ruchy taneczne. Podczas występu tancerze obracali się w przeciwne strony. To musiało wyglądać hipnotyzująco. Uwielbiam, gdy rutyny mają dynamiczne ruchy. Tak, wkrótce piosenka się kończy, a chłopcy idą na swoje końcowe pozycje. To brzmi ekscytująco. Wyobrażam sobie energię w pomieszczeniu. To naprawdę było. Publiczność była zachwycona ich umiejętnościami. Taniec może być potężną formą ekspresji. Absolutnie. Opowiada historię bez użycia słów. Bardzo chciałbym zobaczyć ich kiedyś na żywo. Wypatrujmy ich następnego występu.
Będzie warto. Lekcja 10. Przygotowania do pikniku. To dobry pomysł. Przyniosę kanapki na nasz piknik. Świetnie. Co jeszcze powinniśmy zabrać ze sobą, aby było miło? Dla orzeźwienia moglibyśmy dodać trochę owoców i może trochę napojów. Tak, przekąski są podstawą udanego wyjścia. Co powiesz na chipsy na chrupiącą przekąskę? Doskonały. Chipsy zawsze stanowią ciekawy dodatek do każdego posiłku. Nie zapominajmy też o kocu, na którym możemy usiąść podczas jedzenia. Absolutnie. Komfort jest kluczowy podczas pikniku. Zróbmy listę kontrolną, aby nie zapomnieć o niczym ważnym. Lekcja 11. Uczenie się na błędach. Nie martw się, błędy się zdarzają. Po prostu idź dalej i ucz się od nich. Wiem, ale czasami czuję się zniechęcony, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem. Rozumiem to uczucie, ale każdy błąd to szansa na rozwój. Masz rację. Wszystko zależy od tego, jak reagujemy na tę chwilę. Dokładnie. Jeśli postrzegamy błędy jako doświadczenia edukacyjne, stają się one mniej zniechęcające. Następnym razem, gdy napotkam porażkę, spróbuję zmienić perspektywę. To świetna postawa. Pomoże ci to stać się bardziej odpornym. Dziękuję za zachętę. To naprawdę pomaga mi poczuć się lepiej. W każdej chwili pamiętaj, że każdy krok do przodu to postęp. Lekcja 12. Spokojny pobyt. Mamy nadzieję, że podczas twojej wizyty będziesz mieć spokojny pobyt w hotelu. Dziękuję. Nie mogę się doczekać relaksujących wrażeń. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić ci wszelkie wygody, jakich potrzebujesz. To pocieszające. Dobra obsługa może naprawdę ulepszyć podróż. Absolutnie. Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy przyjazną atmosferę. Doceniam to. Dla podróżnych ma to ogromne znaczenie. Jeśli czegoś potrzebujesz, nie wahaj się zapytać. Będę. Świadomość, że istnieje wsparcie, jest bardzo pocieszająca. Życzę miłego spędzania czasu tutaj i daj nam znać, jeśli jest coś, co możemy ulepszyć. Lekcja 13. Apis Zambezi. Niestety w Zambezi było zbyt wiele bystrzy, aby można było żeglować. To wstyd. Byłoby wspaniale, gdyby statki mogły pływać po rzece. Tak, otworzyłoby to wiele możliwości w zakresie handlu i podróży. Dokładnie. Wnętrze byłoby znacznie bardziej dostępne. To fascynujące, jak geografia kształtuje naszą zdolność do odkrywania. Zgadzam się. Rzeki odgrywają kluczową rolę w łączeniu społeczności. Gdyby tylko bystrza nie były tak wymagające, sytuacja mogłaby wyglądać inaczej. Tak, ale imponujące jest też to, jak natura potrafi stworzyć takie przeszkody. Prawda! Piękno natury często łączy się z jej wyzwaniami. Lekcja 14. Potrzeby taksówek. Czy będę musiał skorzystać z taksówki, aby dostać się na wydarzenie? Nie ma potrzeby taksówki, stąd to tylko 10 minut spacerem. To jest idealne. Lubię spacery, szczególnie przy ładnej pogodzie.
Tak, to świetny sposób, aby cieszyć się otoczeniem i poćwiczyć. Dokładnie. Poza tym będę miał czas na podziwianie krajobrazów po drodze. Zawsze miło jest zwiedzać okolice na piechotę, a nie w pośpiechu. Zgadzam się. Chodzenie pozwala zauważyć rzeczy, które możesz przeoczyć w samochodzie. Dokładnie. Wyjdźmy trochę wcześniej, żeby móc cieszyć się spacerem. Dobry pomysł. Nie mogę się tego doczekać. Lekcja 15. Podłączanie urządzeń. Nie spiesz się. Powinien pojawić się na liście dostępnej sieci. Próbuję, ale wygląda na to, że moje urządzenie nie łączy się prawidłowo. Czasami potrzeba chwili, aby rozpoznać sieć. Poczekam jeszcze trochę i zobaczę, czy się pojawi. Jeśli tak się nie stanie, możemy spróbować ponownie uruchomić urządzenie. To dobra sugestia. W razie potrzeby spróbuję. Technologia może czasami być skomplikowana, ale poradzimy sobie z tym. Tak, doceniam Twoją cierpliwość. Pomaga złagodzić moją frustrację. Bez problemu. Rozwiążmy ten problem razem i połączmy cię. Lekcja 16. Wizyta rodzinna. Innego dnia pojechaliśmy zobaczyć się z moją córką. To brzmi cudownie. Jak ona sobie radzi? Mieszka na farmie, godzinę drogi stąd. Wow, to musi być piękna okolica. W gospodarstwach panuje spokojna atmosfera. To naprawdę działa. Widoki zapierają dech w piersiach, zwłaszcza o poranku. Mogę sobie wyobrazić, spędzanie czasu z rodziną na łonie natury brzmi idealnie. Tak, i uwielbia oprowadzać nas po swojej farmie i wszystkich zwierzętach. To brzmi jak wspaniałe przeżycie. Wizyty rodzinne są czymś wyjątkowym. Absolutnie. Bardzo cenię te chwile spędzone razem. Lekcja 17. Wyspy i lawa. Czy wiesz, że niektóre wyspy powstają ze skał zwanych lawą, która pochodzi z wulkanów? Tak, to fascynujące. To niesamowite, jak te wyspy powstają nad powierzchnią oceanu. Dokładnie. Jednak na niektórych z tych wysp nie ma już aktywnych wulkanów. To prawda. Kłania do refleksji nad tym, jak krajobraz może zmieniać się z biegiem czasu. Tak, i ciekawie jest obserwować ewolucję natury. Zastanawiam się, jak wyglądały pierwotne krajobrazy, zanim uformowały się wyspy. Musiały być zupełnie inne ze względu na dużą aktywność wulkaniczną. To niesamowite, jak natura ma taką moc kształtowania Ziemi. Absolutnie. Odkrywanie tych wysp byłoby ekscytującą przygodą. Lekcja 18. Dostępność drukarki. Czy w tym hotelu dostępna jest drukarka? Oczywiście, że tak. To idealne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje drukować dokumenty. Jakie są możliwości drukowania? Czy możemy drukować w kolorze, czy tylko w czerni i bieli? W rzeczywistości oferują obie opcje, co jest bardzo wygodne. To świetnie! Miło jest mieć taką elastyczność, zwłaszcza dla podróżnych. Absolutnie. Ułatwia to obsługę wszelkich potrzeb w ostatniej chwili.
Widzicie, jak przydatne byłoby to również dla osób podróżujących służbowo. Tak, jest to miły akcent, który poprawia ogólne wrażenia gości. Miło mi to słyszeć. Dzięki temu czuję się bardziej komfortowo, pozostając tutaj. Lekcja 19. Tradycyjne jedzenie. Bardzo jestem ciekawa ich tradycyjnego jedzenia. Tak, zawsze warto spróbować lokalnych potraw podczas podróży. Jednak trochę się denerwuję, że nie wiem, co zrobić z niektórymi nieznanymi potrawami. To całkowicie zrozumiałe. Próbowanie nowych rzeczy może być onieśmielające. Mam nadzieję, że udzielą wyjaśnień na temat potraw, zanim zanurkujemy. Tak, posiadanie odrobiny wskazówek może sprawić, że doświadczenie będzie znacznie przyjemniejsze. Chętnie dowiem się więcej na temat stosowanych składników i metod gotowania. To z pewnością zwiększyłoby nasze uznanie dla kuchni. Poprośmy mieszkańców o rekomendację, czego spróbować najpierw. Lekcja 20. Dopingujcie się nawzajem. Nie mógłbym się bardziej zgodzić. Kibicujmy sobie dalej i bądźmy zaangażowani. Tak, wzajemne wspieranie się jest bardzo ważne w osiąganiu naszych celów. To naprawdę pomaga mieć kogoś, kto cię motywuje na swojej drodze. Absolutnie. Utrzymuje motywację na wysokim poziomie i sprawia, że łatwiej jest stawić czoła wyzwaniom. Poza tym wzajemne świętowanie sukcesów sprawia, że podróż staje się jeszcze bardziej satysfakcjonująca. Tak, każde małe zwycięstwo zasługuje na uznanie. Myślę, że oboje możemy osiągnąć wielkie rzeczy, jeśli będziemy trzymać się razem. Zdecydowanie. Naciskajmy się nawzajem, aby dać z siebie wszystko. Nie mogę się doczekać tego, co nas czeka. Lekcja 21. Pochodzenie Karaibów. Czy wiesz, że większość Karaibów ma swoje korzenie w krajach należących do Brytyjczyków? Tak, to fascynujące, jak kolonizacja wpłynęła na tamtejszą kulturę. Dokładnie. Mieszanka różnych środowisk tworzy niepowtarzalny gobelin kulturowy. Uwielbiam to, jak różnorodne są Karaiby z tak wieloma językami i tradycjami. Tak, i to sprawia, że podróżowanie tam jest tak bogatym przeżyciem. Bardzo chciałbym poznać historię i zobaczyć, jak ukształtowała ona dzisiejsze wyspy. Jest tak wiele do nauczenia się na temat wpływu migracji i kultury. Absolutnie. Ciekawie byłoby spotkać mieszkańców i usłyszeć ich historię. Zaplanujmy wycieczkę, aby zanurzyć się w tej tętniącej życiem kulturze. Lekcja 22. Niezbędne wyposażenie kempingu. Zdecydowanie. Nie zapomnijmy też o zakupie dobrej jakości maty kempingowej. To świetny pomysł. Wygodna mata robi ogromną różnicę podczas biwakowania. Tak, zwłaszcza jeśli chcesz dobrze przespać noc pod gwiazdami. Dokładnie. Wszystko po to, aby doświadczenie było przyjemne i relaksujące. Poszukam takiego, który również zapewnia dobrą izolację. To ważne. Pomaga nam utrzymać ciepło w nocy. Jestem podekscytowany naszą wycieczką na kemping. To będzie fajna przygoda. Ja też. Zanim wyruszymy, upewnimy się, że mamy wszystko, czego potrzebujemy. Zgoda. Przygotowanie jest kluczem do udanej podróży.
Lekcja 23. Wieczne chwile. Wszystko się poruszało dzięki wiatrowi. To był niezły widok. To brzmi interesująco. Czy to był silny wiatr? Tak, był na tyle silny, że wszystko delikatnie się kołysało. Uwielbiam sposób, w jaki wiatr może ożywić środowisko. Wtedy wydarzyła się najzabawniejsza rzecz. Zgubiłem kapelusz. O nie, czy odleciał z wiatrem? Tak, odleciał jak ptak. Musiałem go gonić. To musiała być niezła przygoda. To było. W końcu to złapałem, ale nie bez śmiechu. Lekcja 24. Wskazówki dotyczące dekoracji. Szukasz niedrogich sposobów na udekorowanie swojej przestrzeni? Tak, jestem. Czy masz jakieś wskazówki, jak odmienić przestrzeń, nie wydając za dużo? Absolutnie. Jednym z prostych sposobów jest użycie farby do odświeżenia ścian. To świetny pomysł. Nowy kolor może naprawdę odmienić atmosferę. Możesz także dodać trochę roślin, wnoszą życie i kolor do pomieszczenia. Tak, rośliny są nie tylko piękne, ale także poprawiają jakość powietrza. Inną opcją jest przestawienie mebli. Czasami nowy układ może zdziałać cuda. Nigdy o tym nie myślałem. To jak nadanie pomieszczeniu zupełnie nowego wyglądu. Dokładnie. Małe zmiany mogą wywołać duży efekt. Lekcja 25. Udogodnienia w hotelu. Czy pobyt w hotelu obejmuje jakieś udogodnienia? Tak, mają siłownię, basen i bezpłatne śniadanie dla wszystkich gości. To brzmi fantastycznie. Siłownia jest idealna, jeśli chcesz nadążać za moimi zajęciami fitness. Absolutnie. A posiadanie basenu, przy którym można się zrelaksować, jest miłym dodatkiem. Uwielbiam hotele, które oferują bezpłatne śniadanie, oszczędza czas rano. Tak, to świetny sposób na rozpoczęcie dnia od dobrego posiłku. Cieszę się, że wybraliśmy to miejsce. Wydaje się, że ma wszystko, czego potrzebujemy. Zdecydowanie. Dzięki temu nasz pobyt będzie o wiele przyjemniejszy i wygodniejszy. Nie mogę się doczekać, aby sprawdzić wszystkie udogodnienia, kiedy przyjedziemy. Lekcja 26. Plany podróży. Planuję wyjechać na 2 tygodnie, żeby móc spędzić kilka dni w każdym kraju. To brzmi jak niesamowita podróż. Jakie kraje odwiedzasz? Myślę o odwiedzeniu Hiszpanii, Włoch i Grecji. WoW, to wszystko są piękne miejsca z bogatą historią. Tak, chcę zanurzyć się w kulturze i spróbować lokalnej kuchni. To świetny pomysł. Jedzenie jest niezwykle ważną częścią podróży. Planuję także odwiedzić kilka znanych zabytków i ukrytych perełek. Doskonały. Równowaga popularnych miejsc ze mniej znanymi miejscami zapewnia wspaniałe wrażenia. Nie mogę się doczekać, aby rozpocząć tę przygodę i stworzyć trwałe wspomnienia. Lekcja 27. Wybór koloru soczewki. Jeśli chodzi o moją twarz, czy zastanawiałeś się nad kolorem soczewek? Tak, mam. Myślę, że jaśniejszy odcień naprawdę uzupełniłby twoje rysy twarzy. To brzmi dobrze. Chcę czegoś, co poprawi mój wygląd, ale nie będzie zbyt odważne.
Dokładnie. Subtelny kolor może zrobić dużą różnicę, a jednocześnie wyglądać naturalnie. Chcę także mieć pewność, że soczewki zapewniają dobrą ochronę przed promieniowaniem UV. To mądre. Ochrona oczu jest tak samo ważna jak dobry wygląd. Doceniam Twój wkład. Dzięki temu czuję się pewniej w swoim wyborze. Cieszę się, że mogę pomóc. Upewnimy się, że znajdziesz idealną parę. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak będą wyglądać, gdy już je będę Lekcja mieć. 28. Szukanie wskazówek. To jest niesamowite. Przydałyby mi się wskazówki kogoś, kto zna się na nowym mieście. Absolutnie. Poruszanie się po nowym miejscu może być wyzwaniem bez wiedzy lokalnego mieszkańca. Tak, chcę jak najlepiej wykorzystać moją wizytę, nie pomijając kluczowych miejsc. Mogę podzielić się kilkoma wskazówkami i atrakcjami, które moim zdaniem przypadną Ci do gustu. To byłoby fantastyczne. Chętnie dowiem się o ukrytych skarbach. Jest kilka świetnych restauracji i parków, których nie ma w przewodnikach. Doskonały. Chciałbym doświadczyć kultury wykraczającej poza zwykłe obszary turystyczne. Zaplanujmy dzień na wspólne zwiedzanie. Będzie fajnie. Nie mogę się tego doczekać. Dziękuję, że jesteś taki pomocny. Lekcja 29. Opóźniony lot. Cześć. Czy ty również czekasz na opóźniony lot? Tak, to bardzo frustrujące. Czy słyszałeś jakieś aktualizacje? I jeszcze nie. Sprawdzałem tablicę co kilka minut, ale nie było żadnych wieści. Tak samo tutaj. Trudno zachować cierpliwość, gdy jesteś gotowy do wyjścia. Ja wiem. Zwykle lubię przyjechać wcześniej, aby uniknąć takich sytuacji. Ja też. Mam wrażenie, że samo siedzenie to strata czasu. Absolutnie. Mam nadzieję, że wkrótce coś ogłoszą i będziemy mogli działać. Trzymam kciuki. Przynajmniej możemy dotrzymać sobie towarzystwa podczas oczekiwania. To prawda. To o wiele lepsze niż siedzenie samotnie. Lekcja 30. Wskazówki na początek. Czy masz dla mnie jakieś wskazówki, gdy rozpoczynam nowy projekt? Zacznij od jasnego planu, abyś wiedział, na czym się skupić. To brzmi jak solidna strategia. Często czuję się przytłoczony brakiem jasnego kierunku. Tak, posiadanie planu działania może pomóc w utrzymaniu porządku i motywacji. Zdecydowanie przedstawię moje cele, zanim zagłębię się w temat. I nie zapomnij podzielić zadań na mniejsze kroki, sprawia, że są one łatwiejsze w zarządzaniu. To świetny pomysł. Małe zwycięstwa mogą naprawdę pomóc w utrzymaniu dynamiki. Dokładnie, świętuj te osiągnięcia po drodze. Dziękuję za radę. Czuję się teraz lepiej przygotowany do zajęcia się tym projektem. Lekcja 31. Preferencje dotyczące pokoju. Świetnie. Jakiego rodzaju pokoju szukasz? Wolę pokój jednoosobowy z widokiem na miasto, dodaję szczególnego akcentu mojemu pobytowi. To brzmi cudownie. Widok może naprawdę poprawić ogólne wrażenia. Tak, budzenie się i podziwianie pięknej panoramy to świetny sposób na rozpoczęcie dnia. Zgadzam się. Poza tym miło jest mieć miejsce, w
w którym można odpocząć i cieszyć się scenerią. Dokładnie. Czy ty też masz preferencje dotyczące swojego pokoju? Jeśli to możliwe, chciałbym pokój z balkonem. To byłoby idealne rozwiązanie, aby cieszyć się świeżym powietrzem. Pamiętaj, aby poprosić o tę funkcję podczas dokonywania rezerwacji. Lekcja 32. Odnośnie postaci. Znam ludzi, którzy przypominają im trochę bohaterów tych sztuk. To interesujące. To niesamowite, jak bliskie nam postacie potrafią z nami rezonować. Tak, dzięki temu historie wydają się bardziej osobiste i wciągające. Zgadzam się. Kiedy postacie odzwierciedlają cechy prawdziwego życia, dodaje to głębi narracji. Dokładnie. To daje mi do myślenia o tym, jak każdy z nas ma swoje historie do opowiedzenia. Tak, każda osoba, którą spotykamy, ma wyjątkowe doświadczenia, które ją kształtują. Fascynujące jest obserwowanie tych odbić w sztuce i kulturze. Absolutnie. Wzbogaca nasze zrozumienie natury ludzkiej. Przyjrzyjmy się więcej sztuk, które podkreślają takie postacie. Lekcja 33. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. Jeśli ktoś ma problemy z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, co byś doradził? Sugerowałabym podjęcie małych kroków i wyznaczenie jasnych granic. To świetny pomysł. Ważne jest, aby priorytetowo traktować czas osobisty. Tak, nawet proste działania, takie jak planowanie przerw, mogą mieć znaczenie. Zgadzam się. Chodzi o znalezienie tego, co będzie dla ciebie najlepsze. Dokładnie. Konsekwencja jest kluczem do ustalenia zdrowej rutyny. Będę o tym pamiętać. Małe zmiany mogą prowadzić do dużych ulepszeń. Tak, i nie wahaj się poprosić o wsparcie, gdy zajdzie taka potrzeba. Dziękuję za radę. Czuję się lepiej przygotowany, aby stawić czoła temu wyzwaniu. Lekcja 34. Wyjście awaryjne. W porządku, udam się teraz do najbliższego wyjścia awaryjnego. To mądre posunięcie. Ważne jest, aby znać trasy wyjścia. Tak, bezpieczeństwo powinno być zawsze priorytetem w każdej sytuacji. Zdecydowanie. W sytuacjach awaryjnych niezbędne jest zachowanie spokoju i skupienia. Cieszę się, że jesteśmy przygotowani i wiemy, dokąd jechać. Absolutnie. Świadomość, że mamy plan, daje mi spokój ducha. Wypatrujmy także wszelkich ogłoszeń. Tak, bycie na bieżąco pomaga nam podejmować najlepsze decyzje. Doceniam Twoją proaktywną postawę w tej kwestii. Lekcja 35. Historia wodospadu Niagara. Kiedy pierwsi Europejczycy przybyli do Niagary, wodospady były otoczone lasem. To brzmi pięknie. Wyobrażam sobie, jakie to musiało być oszałamiające. Tak, hałas wodospadów było słychać wiele kilometrów. To niesamowite. To musiał być dla nich wstrząsający widok. Absolutnie. Siła natury jest naprawdę urzekająca. Uwielbiam, jak historia i przyroda przeplatają się w takich miejscach. Tak, i fascynujące jest myślenie o tym, jak krajobraz zmienił się na przestrzeni czasu. Chętnie poznam historię ludzi, którzy tam mieszkali. Zaplanujmy wizytę nad wodospadem Niagara i poznajmy jego bogatą historię.